Tak, jeżdżę takie rzeczy, ultra, czasami, nie? Lubię ten wysiłek, no a co mnie to skłoniło do tego, żeby zrobić Wartę? No usłyszałem kiedyś gdzieś, że jest trudniejsze od Wisły. No i postanowiłem to sprawdzić. Pokażę wam odrobinkę jak jechałem, trochę poopowiadam, także jedziemy. No i czas zacząć Wartę 800 w tym roku. Raczej niemożliwe. Powodzenia! Na razie! I tu mamy główne źródło rzeki Warty i innych uczestników. Jademy dalej. Pierwsza przeszkoda, o, bujanka. Jakoś to przeszło. To lubię takie mosty. Cyk. Nawet nie wiem, gdzie jestem w tej chwili. Gdzieś za. Właśnie tam. Słyszę kolegę z tyłu, że mówi, że jestem za Wartą. Cyk. No i ten pierwszy dzień to było tak, że ja już nie mogłem się doczekać, kiedy wystartuję. Chodziłem już tak napuzowany, no bo już normalnie chciałem jechać, nie? No 9:37, no i start. I tak ruszyłem. No i to było tak, był taki upał, że no nie dało się, nie, po prostu się nie dało. Że 31 stopni gdzieś tam było, lało się z nas. I początkowo do tej Częstochowy jak jechaliśmy, to był taki luz, ta trasa nie była zbyt trudna, nic się gdzieś tam nie było jakichś takich dziwnych rzeczy. Tutaj się zagadało z kimś tam, normalnie taki, wiesz, spokoik był, nie? No ale za Częstochową to ten teren coraz bardziej zrobił się taki pofałdowany, coraz proszę się piaski się gdzieś, czyli można powiedzieć, że organizator wymyślił, że to jest taki bardziej wymagający teren, nie? A ja już wiedziałem, co to znaczy, wiedziałem, że to będzie piach, łąki, góreczki jakieś i znowu piach, nie? No ale przecież pisałem się na to, nie? No, a wyjeżdżając w ogóle, to po paru kilometrach na początku poznałem takiego Petera Szczeladzi, który jechał de facto w zeszłym roku Wartę, natomiast tym chciał, nie wiem, chyba 100 sobie przejechać pieszo mi do domu, tak dla towarzystwa. No i tak żeśmy sobie zagadali, i w porze się jechało, nie wiadomo. I jak tylko się dowiedział, że zostawiłem bidon w samochodzie, to nie wiem, takie moje roztargnienie, nie? No to od razu dał mi swój, nie? I mi powiedział, że będzie go śledził, nie? Aż dojedzie do mety, no to wtedy już nie było, że nie da się dojechać do mety, nie? Po prostu jechałem. No a w ten dzień to w ogóle otaczałem się jakimiś dobrymi ludźmi, bo w pewnym momencie skończyła mi się woda, żadnych sklepów nigdzie nie było, a te, które były pozamykane, bo było święto. No i ja już w kalkulacji w głowie, kurde, ile ja to przejadę, co zrobię. No i wyobraźcie sobie, że podjeżdżam pod jakiś taki dom prywatny i pytam się gościa, który tam był przed furtką, czy naleje mi wody, nie, czy cokolwiek gdzieś tam. A on tak popatrzył na mnie chwilkę milcząc, no i mówi, no pewnie, że tak, chodź, nie? No ja tam wchodzę na podwórko, patrzę, a tam jaka impreza rodzinna, nie? Mówię, kurde, a ja taki gdzieś już ściorany przez ten upał, no bo na serio gorąco było, no nie dało się, nie? No i ten... Ja mówi, masz tu wodę, nalej sobie, nalałem bukłak i ten bidon właśnie nalałem. Potem mówią, to chodź zjesz coś z nami jeszcze, nie? Na dalszą drogę, no przecież musisz mieć tam ten jedzenie, nie? I siłę. Ale ja podziękowałem, mówię, no nie, no przecież już tak nie mogę, nie? Jadę dalej, nie? No i wskoczyłem na rower i pognałem dalej, nie? Do następnego punktu. Czasami trzeba sobie w cieniu stanąć, kuźwa, na chwilę. Dobra. No to pierwszy taki mocny, w cholerę mocny podjazd. Jakże fajnie, że asfaltem. No i tego pierwszego dnia założyłem sobie, zresztą każdego,
że będę robił dziennie 200 km, no i będę nocował gdzieś, nie? No nie wziąłem namiotu i chciałem gdzieś nocować. No i był taki problem, żeby gdziekolwiek znaleźć miejsce noclegowe, dlatego że długi weekend, wszystko pozajmowane, no i tak zaczynało się zbliżać coraz bliżej wieczór. Któryś z uczestników powiedział o 19, że jak nie powiedziałem, że nie mam noclegu, o to ty jesteś odważny, że tak jedziesz dalej, nie? No ale ja mówię, no będę jechał tak długo, aż coś nie znajdę. No i próbowałem bezskutecznie znaleźć przez telefon jakiś nocleg. (14:45). Nie wiem, coś chyba koło 100 kilometra, może gdzieś przyjechałem. Jest taka klara. Akurat jadę asfaltem. No to taki żar bije z tego asfaltu, masakra. Nie wiem, czy nie lepiej, jakby trochę popadało, ale chyba się na to nie zanosi przez parę dni. Co? Trzeba jechać. Czyli po to się zapisywaliśmy, nie? Żeby... Wiadomo co. Patrzcie, co za miejscowość mijam. A myślałem, że nie wjedziemy do Ukrainy. Kurde, co to się dzieje? Kurde. Jestem na takim zadupiu, że rower tu trzeba prowadzić. Jeszcze mi pokazuje zboczenie z trasy. Kurwa. Jaki zboczeniec. Sprawdzałem sobie na mapę CZ, wszystko w planie, ale te trudy dnia czasami dają sobie znać i lepiej chyba zejść z roweru, troszeczkę go przeprowadzić. Mimo że wcześniej szło fajnie hulać, to nie zawsze się da. No około 190 km gdzieś tak przy Załęczu. Podjechałem już tak o, nie wiem, może było około 20 do sklepu spożywczego. No i tam wyobraźcie sobie, coś tam sobie kupiłem, już nie pamiętam co. No i właściciele tam stali przed wejściem. Ja mówię, że tak jest źle, że tu w ogóle nie ma nigdzie noclegu, nie? No każdy mnie odbija. Chyba będę jechał 30 km dalej do jakiejś takiej mniejszej, większej miejscowości i tam coś poszukam, nie? Jak się da. No ale oni tak wzięli, podzwonili po agroturystyce i znaleźli mi i takiemu Krzyśkowi, który też dojechał do tego sklepu, nocleg 2 km od naszej trasy. Także mówi, no jak fajnie, no zaś dobrego człowieka, z dobrych ludzi spotkaliśmy, nie? No i ta bezinteresowność ludzi na trasie normalnie rozbraja bardziej czasami niż te, nie wiem, te trudności, te podjazdy, ten piach. Wiara w ludzi u mnie jest wielka i powiem wam, że pozostała nadal, nie? Nawet tu na myśl przychodzi taki tekst z Biblii, nie? Proście, a będzie wam dane, nie? To idealnie się tutaj sprawdziło. No i tak pojechaliśmy na ten nocleg i się po prostu cieszyłem, nie? Tu. Do góry? Czy tu? Tu? No. No zajebiście. No tu nie wiem, piękna rzeźba na szlaku Warty.
Tak się fajnie stało, że w Załęczu Wielkim ze sklepu właściciele pochytali mi i Krzyśkowi, z którym akurat razem jadę, nocleg w akroturystyce. No i tuż przed 200 kilometrem po prostu odpoczywam przed jutrzejszym dniem. Mam nadzieję, że nie będzie tak gorąco. Nie ma z rana jak pchanie roweru po piasku. Niektórzy może jadą, ja oszczędzam jeszcze trochę siły na potem. Nie ma to jak zjeść śniadanie. A na drugi dzień, jak tylko wstałem i przejechaliśmy parę kilometrów, jak ja się cieszyłem, że nocleg znaleźliśmy, dlatego że wjechaliśmy w lasy, wszędzie piasek, normalnie tak jakby ktoś celowo przyjeżdżał z taczkami i wysypywał nam piach pod ten, żeby nie jechać, nie? Żeby było ciężko i trudno, nie? No momentami to była bardziej piesza pielgrzymka niż jazda rowerem, nie? Wypychasz, podleje się po plecach, a nie, ten rower z tym naszym bagażem ważył, kurde, co niemiara, nie, przynajmniej mój, nie wiem jak tam inni, ale ja akurat z tego się bardzo cieszyłem, nie. No, gorąco nadal było, natomiast nie było już tak gorąco jak dzień wcześniej. Ja też, no niestety zauważyłem, że w moim hole zaczęło mi powietrze z tyłu uciekać, nie. No, mam opony bezdętkowe. Jak z przodu miałem tam niecałe 2 bary, no to z tyłu zeszło mi prawie do 1. No ale co, no co próbowałem dopompować moją pompką, to mi spadało. Nie wiem, czy to wentyl, czy coś. No, ale jechałem dalej, no mówię, kurczę, no nie po to tutaj przyjechałem, żeby coś takiego mieć. Miałem dętkę w razie W, żeby wymienić, nie? No ale nie chciałem tego robić, bo chciałem znowu zrobić 200 km, nie? No i pognałem dalej. I żeby nie było, że Warta to jest tylko piach, aczkolwiek tak jest w dużej części. Są też takie fajne drogi jak tutaj, wioski, asfalty są też przepiękne, tu można na przykład troszeczkę pocisnąć i troszeczkę przyspieszyć, nie? To co się traci na piawach. Czy jedę dobrze ze szlakiem? No tak. No tu akurat chyba nikt nie wjechał. Ja pierdzielę, jak tu popadałoby. Nawet ciężko wejść. No jadąc na tym rowerze, spojrzałem też na mapkę, tam na aplikację, gdzie ludzie są, jak jadą. No i powiem wam szczerze, że zdziwiło mnie to, że już tyle DNF-ów wyskoczyło. Zresztą co roku tak dużo DNF-ów wyskakuje, że jestem zdziwiony, nie? No mówię, no nie wiadomo co tam się podziało. No, temperatura na pewno zrobiła swoje, nie? Bo jeszcze raz przypominam, było jak w piekarniku, nie? W zeszłym roku zresztą jak jechałem i sobie było bardzo podobnie. No ale kit tam. Jak już jechałem koło tego jeziorska, takie jezioro, ale bardzo duże było, no to jadę sobie drogą taką piaskowo-szutrową gdzieś i w ogóle mówię, na świeżości gdzieś tak jadę. No i kończy się ta ścieżka, no i co się dzieje? Jak myślicie? No, dalej była ścieżka, ale już taka malutka i oczywiście z piachem. Na dodatek pod górę i trzeba było wypychać ten rower do góry, nie? No tam też pamiętam się zmęczyłem, bo tu się patrzy, ludzie sobie przy jeziorku leżą, a ty jak taki kurde osioł wypychasz ten rower zmęczony, jęzor na wywieszony jak u psa.
No ale wiedziałem, że tak ma być. No nie było to aż tak niespodziewane, chociaż człowiek zawsze wierzy, a może w tym roku będzie lepiej, albo lżej. Nie, tak nie ma. Jak się nie przygotujemy, to tak się niestety nie dzieje, nie? No i tak dojechałem sobie potem pomalutku do Uniejowa. No tam jak przyjeżdżałem, bardzo mi się tam podobało. Mam nadzieję, że tam kiedyś wrócę. Z Uniejowa to już dookoła było też rzut kamieniem. Natomiast tam też już potem się jechało tak jakoś dosyć monotonnie tą trasę. Nie wiem, czy to już ze zmęczenia, czy nie zmęczenia, ale dosyć monotonnie ją pokonałem, nie? Jechało się. Nawet tam mijałem kogoś, jedną, drugą, trzecią osobę, no ale nie wiem, ta gadka jakoś się wtedy gdzieś tak nie kleiła z uczestnikami, czasami tak jest, nie? No i co się okazało, że znowu pojawił się po raz kolejny, drugi raz ten sam problem co dzień wcześniej, czyli nocleg. Gdzie tu znaleźć nocleg? I tak patrzę, bo chciałem za Koninem 40 do 70 km nawet dalej zajechać. Natomiast jechałem, szukałem, dzwoniłem w międzyczasie i każdy mnie odbijał. Każdy gdzieś tak już pozajmowane. Ten ma imprezę, ten coś tam, długi weekend. No i tak mówię, no to zacząłem dzwonić po Koninie. Mówię, w Koninie bardzo zbliżona gadka była, nie? No ale na szczęście na e-turysta znalazłem nocleg u pewnej rodziny, bardzo specyficznej. Nawet było tanio. Natomiast już byłem na 19 godzinę na kwaterze, gdzie mógłbym jeszcze spokojnie te 3 godziny, 4 nawet pojechać. No ale po prostu stało się jak stało. No i poszedłem na nocleg. No i zaczynamy trzeci dzień. Jest 4:30. Ja ruszam z Konina. Jeszcze jest dosyć... Nie jest jasno, ale kurde, dzisiaj jest tak dosyć chłodno. Przynajmniej jakieś orzeźwienie. No, nastał trzeci dzień. Ja tam wyruszyłem o 4:30, jak tutaj teraz widzicie. Jeszcze było tak tuż przed wschodem słońca. No, nie jechało mi się jakoś tak, nie wiem, rewelacyjnie. Gdzieś już miałem jakiś taki kryzys, ale taki bardziej mentalny, nie? Że ciało niby jedzie, ale głowa mówi, no i po co ci to było? No co, chcesz się tak męczyć? Zobacz, ile ludzi już zrezygnowało, oni teraz co odpoczywają, a ty jedziesz, będziesz cały zmęczony. No nie powiem, już gdzieś tam lekko nogi czułem, no i moje 4 litery z jednej strony już też gdzieś tam lekkie obtarcie było. No i tak musiałem się troszeczkę przemóc sobie, żeby dalej jechać. No jechałem dosyć powoli wtedy, ale jechałem. Widzę, że już ktoś tu jechał. Ale ujebę. Pierdziele. I mijałem, jak nie piach, to płyty betonowe, takie tak zwane patatajki. Jak nie te patatajki, to potem znowu piach albo trawa, nie? No i tak jechałem. No i kiedy dojechałem do promu, bo był taki prom w jednym miejscu, że trzeba było go przejechać, no to zatrzymałem się, bo na obecną chwilę był nieczynny, nie? No i trzeba było jechać na inny prom, a jak nie, no to przeprawić się jeszcze gdzieś tam dalej. No i tak stanąłem sobie, zapaliłem papieroska, no i czekam sobie i patrzę i 2 innych zawodników jedzie, nie? Warte 800. Był to Łukasz i Jacek oczywiście. No i tak zamieniliśmy kilka zdań, gdzieś jakieś takie żarciki i tak nagle, może nie nagle, ale zacząłem odzyskiwać, kurde, takie siłę i morale się gdzieś tam zwiększyło, nie? No i bo to jest tak, że czasami wystarczy obecność drugiej osoby, nie? Żeby człowiek się gdzieś tam zresetował i żeby było lepiej, nie? No i tam potem pojechaliśmy kawałek i można było gadać o wszystkim i o niczym, nie? I tam można było pośmiać się to, tamto i potem kryzys normalnie minął, nie? No szkoda, że potem jakoś tak pojechałem, że się rozjechaliśmy przed Śremem. Kurde, nie wiem, po prostu, nie? Ja pojechałem szybciej, oni gdzieś tam pewnie się zatrzymali, no i tak potem było, no ale pojechałem w stronę Poznania i też było bardzo fajnie, bo było takie puszczykowo i tam taki był trak rowerowy.
no świetny. Ja uważam, że to był najlepszy track taki zrobiony na całej trasie Warty 800. No później się gdzieś dowiedziałem, że w wcześniejszych edycjach go nie było, bo był gdzieś zniszczony, nie? No ale jeśli ktoś ma okazję, to warto tam zajechać. A nie szybciej, bo czasu. Cała do prosto. Rozpędzony byłem. Jak już minąłem Poznań, jakiś tam kawałeczek, to jechałem też częściowo z numerem 65, potem widziałem, że to Michał. Tak, też gdzieś tak się mijaliśmy, co po chwilę trochę jechaliśmy, trochę nie jechaliśmy. Natomiast zauważyłem, że straciłem lampkę z tyłu. No, była mi bardzo potrzebna do tego, żeby w nocy jeździć, natomiast miałem jeszcze rezerwową, nie? No ale to ta mniejsza o mniejszość. Jechaliśmy dalej, no i problem kolejny się pojawił z tym, że czego nie ma? Oczywiście nie było znowu noclegów nigdzie, nie? No ja nie wiem, czy następnym razem jak pojadę w Wartę, to chyba sobie wezmę namiot, bo jak to będzie w takiej samej porze jak teraz, czyli zaśnik nie będzie chciał nam wynająć na jedną noc i w ogóle. No ale mniejsza o mniejszość. Podzwoniło się gdzieś tu i tam, no i w Obornikach znalazłem nocleg na kwaterach prywatnych w bloku, gdzie gościu wynajmuje pokoje, mieszkanie w zasadzie długoterminowo jakimś pracownikom. No ale słysząc gdzie jadę, po co i w jakim celu, no to uznał, że jest to chyba słuszna jazda, no to i ten, i po prostu przyjechał, wynajął mi ten pokój, nie? No ale tu tak samo, no 19:30 to ja już byłem pod blokiem, także miałem czas na regenerację, coraz bardziej gdzieś obtarcie odczuwałem na moich 4 literach, no ale nie poddawałem się, nie? No, nie miałem akurat czasu na oborniki, żeby je pozwiedzać, także załadowałem się i tyle było, nie? No, na szczęście sama końcówka do Obornik była asfaltowa. Jakże fajnie się jechało wtedy. Człowiek już ma 180 km w nogach, ale i tak takie przeszkody nadal są, nie przejmują się tym, ile kto ma przejechane, po prostu. O kurwa. Ta droga teraz to taki luksus dla mnie. Ruszyłem dzisiaj o 3 w nocy po to, by zdążyć przed zamknięciem parku tuż przed samą metą. Jadę za Obornik. Nie wiem, czy mi się uda to, czy nie. Nie wiem, zobaczymy. Na razie jest zimno i bardzo chłodno. Jadę dalej. Dzisiaj jest normalnie zimno. Jest ledwo 5:30, ja jestem we Wronkach, ale szacun dla tych, którzy jadą i śpią pod gołym niebem. Pierwszy dzień był upał nieziemski i ciepło w nocy. Dzisiaj jest kaplica, dobrze jestem poubierany. Ostatniej nocy, czyli 4 dnia, wystartowałem o 3 w nocy spod klatki w Obornikach. No i o ile
było jasno na początku, bo to miasto, jakieś tam 2 wioski się przejechało. Tak, potem wjechałem w las ciemny jak smoła i tylko ten snop światła przed mną gdzieś tak oświetlał, gdzie jadę. No i nie było nic słychać oprócz moich opon, kompletna głusza, nie? Było to zarazem trochę, kurwa, straszny, trochę magiczny. No nie jeżdżę tak po nocach, po takich lasach, to nie było jakieś to takie spotykane zazwyczaj dla mnie. I żeby nie było ostatniego dnia też łatwo, to znowu jest piach, nie? Czasem większy, czasem mniejszy, ale zawsze piach. Dzień dobry. To już meta? Tak, tak. Jest lepiej, pyszne ciasto. Dobre ciasto można... Na ten dzień zaplanowałem jak zrobić do końca. Do 20:20 chciałem się zmieścić do tego parku na samym końcu i bałem się tylko o to, żeby sprzętowo wytrzymać, nie? No bo to jakie tam jakieś minimalne bóle, to co było, no tam wiecie jak jest, no to po prostu jest i tyle, nie? No, natomiast po jakimś tam śniadaniu w Żabce dopadły mi niestrawności, nie? No i przyjąłem węgiel, no i co wielu ludzi robi na takich trasach, a się nie przyznaje, no las musiałem odwiedzić i jakieś tam trawy, nie? No po prostu, no, takie rzeczy się dzieją, nie? No ale jest jak jest, nie? No i tak zaiwaniałem potem sam, niespełna 150 km, coś koło tego, 140-150 sam, samiuteńki sam, jedynie tam na pit stopie na 700 km tam spotkałem babeczkę, jedną, drugą, zjadłem jakieś ciacho, no było super, nie? Ale no i po drodze jeszcze spotkałem Łukasza Marksa, jak dobrze kojarzę, on robi takie wywiady rowerowe, no ale to ile? Zagadałem chwilę, pożyczył mi klucze, dokręciłem kierownicę, straciłem klucze, no i pognałem dalej, nie? I dojechałem aż do Santoku, do tego właśnie wzniesienia. Cały czas idę pod górę. To jest ciąg dalszy. Taka spinaczka w Santoku pod te zameczek, czy co to jest. Ale teraz widzę, że będzie nagroda. Jazda! No i tuż za tym wzniesieniem napotkałem Bartka, gdzieś dołączyłem do niego i pognaliśmy razem. No złapaliśmy jakieś takie dobre flow, dobry rytm w ogóle razem. No i tak, nie wiem, stąd nie zowąd postanowiliśmy, że dojdziemy razem do mety, nie? W ogóle cieszę się, że pojechał ze mną, bo i mentalnie mnie podniósł na duchu. No i pomógł mi, jak mi nawigacja odmówiła posłuszeństwa, bo wyczerpała się, mimo że była naładowana rano, nie? Także dzięki Bartek za wspólną jazdę. No i w końcu dojechaliśmy do... No to dojechaliśmy. Dojechaliśmy tu, gdzie powinniśmy. Yeah! Od ujścia do mety naprawdę było niewiele, 7 może kilometrów, ale tak się dłużyło, no ja pierdzielę, nie? Ale byliśmy zmęczeni, brudni, ale nie wiem, milion historii mieliśmy w głowie, nie? Ale jedyne co się przywiesiło, zrobiliśmy to, kurde, no zajebiście. No i na koniec powiem wam, że no w tym roku kończę 50. Nie robię z tego jakiejś tam wielkiej sprawy, no ale kiedyś trzeba było spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć szczerze, po co mi to wszystko, po co? Po co robić te kilometry, ten piach, te zakwasy, siniaki, po co ten pod kaskiem, nie? Ja wam powiem po co. No bo też niektórzy powiedzą, no przecież masz dom,
Tak, mam. I mam też żonę i 2 synów. Jestem zdrowy, no niczego mi nie brakuje, nie? No, mógłbym siedzieć sobie spokojnie gdzieś tam na trasie czy na tarasie, pić sobie kawę, no i patrzeć na Wartę 800, jak inni to robią, nie? Można. Ale ja nie, ja co jakiś czas gdzieś pakuję rower i ubieram się gdzieś tam. Jak u siebie gdzieś nie jadę też jakieś tam traski, no to właśnie wybieram takie ultra czy coś tam, staję na starcie i ruszam w nieznane mi tereny akurat wtedy, nie? No, nie dlatego, że muszę, tylko dlatego, że chcę, nie? Bo takie ultramaratony, można powiedzieć, że to sport, ale to nie tylko sport, nie? To jest taki reset. Jak taki reset jeszcze czasami czuję i na motocyklu, i w górach, nie? No i, ale przypominam, jest to takie, kurde, przypomnienie, że no kurde, można by powiedzieć, że życie ma wtedy jakiś taki smak, nie? Kiedy boli cię coś, łydka ci boli, noga gdzieś tam, kolano, kiedy jak tu jedziesz w takim ultra, nie wiesz gdzie będziesz spać i kiedy, bo ja tak miałem, nie? No nawet taka zimna woda od nieznajomego staje się naprawdę bardzo cennym prezentem, lepszy niż jak ci ktoś tam da bon za 100-200 zł. Nie, ta woda w danej chwili jest najważniejsza. No, a na co dzień jestem, wiadomo, mężem, ojcem, facetem przed 50, z planami, pracą, rachunkami. Ale kiedy jadę na rowerze, to wracam do siebie, nie? Do takiej wersji siebie, która lubi patrzeć na te wschody słońca, na zachody. Gdzieś tam potrafię się zatrzymać w polu gdzieś tam i normalnie popatrzeć, porobić jakieś tam zdjęcia, no i posiedzieć. Ból jest, był i będzie, nie? No ale wiadomo, ja nie uciekam od życia, nie? Wręcz przeciwnie, łapię je mocno za rower, za kierownicę i jadę tyle, ile siły mam, nie? A potem wracam, nie? Z historiami, brudny zazwyczaj, czasami opuchnięty, ale jestem dumny i radosny. Mam radość w ogóle do tego, że do kogo mam wracać, nie? Bo to tym wszystkim chodzi, nie? Żeby wiedzieć, kim się jest i dokąd się jedzie. No. Pozdrawiam wszystkich warciaków i tych, którzy mnie gdzieś tam dopingowali na trasie i pchali oczywiście moje kropki, nie? Hej!